Udało mi się. Udało w końcu. W końcu zmordowałem i obejrzałem ostatnie 3 odcinki Wiedźmina. Tak, wiem, że to trochę trwało, bo w lipcu była premiera, a w tym momencie już kilka miesięcy minęło, no ale udało mi się, zmordowałem, dosłownie, zmordowałem, to chyba dobra konstatacja tego wszystkiego. Nie będę omawiał ich po kolei, bo to nie ma sensu naprawdę, nie o to chodzi w tym filmie. Pożegnanie Henry'ego Cavilla z postacią Geralta. Kiedy oglądałem pierwszy sezon, to już mówiłem wcześniej, ale kiedy oglądałem pierwszy sezon, przewaga serialu dla mnie nad książką była taka, że wtedy nie znałem książek. Okej, gdzieś tam widziałem, kim jest Geralt, kim jest Sapkowski, o co chodzi z Wiedźminem, ale no, wiadomo, że była śmiech, jeżeli chodzi o polską produkcję, śmiech oczywiście z efektów specjalnych, no to rzeczywiście gdzieś tam brzęczało, ale później, no trochę czasu już minęło, kilka lat, więc nadrobiłem sobie i tak się zastanawiam, co ten serial ma tak naprawdę wspólnego z Wiedźminem, poza tym, że pojawiają się postacie, które teoretycznie są no właśnie z tejże książki, z tych książek właściwie, bo okej, no cały czas kontynuujemy fabułę historii Ciri. Ona tutaj jest w tym momencie najważniejsza. Okej, dobra, niech będzie najważniejsza. Wiadomo, pojawia się Geralt, oczywiście pojawia się Jaskier, brakowało mi jego troszeczkę, no i oczywiście pojawia się Yennefer. I tak może zacznę właśnie od Ciri. Z tej zabłąkanej dziewczynki na początku, w tym momencie tu już wyrasta, można powiedzieć, na pełnoprawną wojowniczkę. No niech tak będzie, wyrasta na pełnoprawną postać z krwi i kości. Częściej jest zagubiona, częściej za bardzo nie ogarnia, o co chodzi. No i jakoś tak to niespecjalnie się ma ręce i nogi. Czasami nam znika, a ten odcinek to bodajże był 7 odcinek, tak, aż sobie sprawdzę. Out of the Fire into the Frying Pan, taki jest tytuł angielski, gdzie ona jest na tej pustyni. No to zastanawiałem się, o co tutaj chodzi. Co za debil wymyślił taki pomysł, bo rzeczywiście równie dobrze mogłaby sobie siąść przed lustrem z kufelkiem jakiegoś piwka, czy tam, nie piwo, tam pili, no nieważne, jakiegoś alkoholu i rzeczywiście można byłoby to zrobić lepiej, sensownie. Tak się ten odcinek dłużył, po prostu był tak beznadziejnie zrobiony, że naprawdę nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Może dlatego, bo też no, przyznam, że nie było tak, że włączam i oglądam, nie, włączam i ja cię kręcę. Klik, dobra, dziękuję bardzo, odkładam. Może też dlatego, no nie pamiętałem zbyt wiele z poprzednich sezonów, może dlatego, że akurat nie było takie rewelacyjne i niespecjalnie się nimi przejmowałem, także jakoś to było na zasadzie, a dobra, po prostu obejrzę i tak to było. Jak dla mnie, no Ciri, postać kluczowa w tym serialu powinna być, no ale gdzieś tam jej postać, chciałbym powiedzieć, w porządku. Pojawiła się, jest centralną postacią, ale dla mnie jest ona tak totalnie miałka, tak bezproduktywna, tak nieznacząca nic, że gdyby jej nie było, no wiem, dla fabuły byłoby dużo, ale dla mnie nie miałoby to żadnego znaczenia. Bo o ile rzeczywiście chociażby pierwszy sezon był budowany, no to mieliśmy tutaj oczywiście tego Jaskiera i Geralta, sobie szli, działo się rzeczywiście dużo, no to tak tutaj to rzeczywiście już jest pomieszane. Yennefer, no wiadomo, zajmuje się w tym momencie bardziej sprawami magii, bo tam też rzeczywiście konkretnie się podziało w tym wszystkim. No dobrze lub niedobrze, to już zależy od tego, jak patrzy na te, nie jedna osoba mówi, ale ta Yennefer jest w ogóle beznadziejna osoba. Według mnie jest ciekawą postacią. Jaskier, jest wiele rzeczy, które mogę wybaczyć. No faktem, brakowało mi jego w tym sezonie, bo lubiłem te jego piosenki, to no, co tu się czarować. Jaskier tylko i wyłącznie był akcentem komediowym, taki był dodatek, gdzie tam wiadomo, rzucił żart, to The Coin to a Witcher i kilka innych rzeczy, mimo że akurat ta piosenka stała się wielkim jak na serial hitem, no to tutaj mi go brakowało. Według mnie było za mało Jaskra, tych wszystkich rzeczy i powiem ci tak, no zdradzę ci w książce, bo w książce to Jaskier to jest babiarz, że hej, naprawdę żaden nie przepuści, nie ma znaczenia, czy to jest mężatka, czy to jest po prostu panna, czy to jest jakaś tam dziewczyna, która pracuje w karczmie i Jaskier nie przepuszcza, a tutaj nagle okazuje się, że Jaskier to jest facet, który ugania się z babami, co jest oczywiste, tak go przecież Sapkowski napisał, ugania się za chłopami, to chyba nawet bardziej niż za babami, przynajmniej w tym sezonie. Tak się zastanawiam, jak daleko postąpiła poprawność polityczna, że nawet w Polsce, chciałbym się powiedzieć w polskim serialu, ale wiadomo, że amerykański, bo tu pieniądze inne, nawet takie rzeczy się dzieją. No,
No nie, naprawdę, no to w tym momencie to mi przychodzi do głowy, no co, za chwilę będą robić nową wersję poszukiwana i okaże się, że docent Maria, grany przez Wojciecha Pokorę, też nagle dajcie spokój, po prostu ja rozumiem wiele rzeczy, ale pewnych się nie zmienia i akurat tak nie powinno być, że nagle Jaskier staje się osobą totalnie inną, totalnie odmienną. Szkoda, naprawdę szkoda. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, ale to jest tylko i wyłącznie ten film się gdzieś tam opiera, nie jest tak naprawdę, to nie jest 100% książki i tak dalej, tylko gdzieś tam powiedzmy wzorują się, bazują. Tak, ale jeżeli przez 3 powiedzmy sezony, no 2 powiedzmy, 2,5 sezonu budujesz coś, pewną narrację, masz ludzi, którzy znają daną postać z książki, znają ją z gier, no bo nie czarujmy się, to właśnie dzięki grom tak naprawdę na cały świat najbardziej się Geralt i Wiedźmin stał popularny, no to nagle nie może zmienić. No to wiesz, w tym momencie nagle ktoś mówi, no dobra, no zrobimy tak, że nagle Peter Parker będzie na przykład dziewczyną, nie? Nie chodzi mi o Penny i tak dalej. Nie, Peter Parker i w ogóle coś tam. Dajcie spokój. Pewne rzeczy się nie zmienia, to mi się nie podobało. Sam Geralt jako taki też się zmienił, bo rzeczywiście w końcu powiedział, nie. Tak było na początku, ja jestem bezstronny, ja rzeczywiście nie mieszam się w nic. Tutaj rzeczywiście Geralt jedzie po kolei i może to jest rzeczywiście dobrze, że jego postać rośnie. Cały czas jest zakochany w Yennefer. Wiadomo, Ciri musi ją odnaleźć, musi zrobić wszystko, ażeby było tak, jak powinno być, żeby rzeczywiście wszystko się zgadzało. Ale chodzi mi o to, że te 3 odcinki są tak cholernie nudne, że mi się nawet ich nie chciało oglądać, wiesz, tak naprawdę obejrzałem tylko i wyłącznie po to, żeby mieć odfajkowane, bo już wiadomo, oczywiście było wcześniej, że Henry Cavill odchodzi i w przyszłym sezonie będzie Liam bodajże Hemsworth, czyli tam Thor młodszy i tak naprawdę do może ostatnich 20 minut, może 15 minut 8 odcinka, The Cost of Chaos, można powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo niby tutaj gdzieś tam Geralt z kimś się bije, niby jest jakaś walka, ale to wszystko jakieś takie miałkie, płaskie, bez tego, do czego się przyzwyczailiśmy, a nagle się okazuje, że ostatnia akcja Ciri, ta w karczmie, jest grubo, ostatnia walka nomen omen Geralta jest grubo, w ogóle zastanawiam się przez te ostatnie 3 odcinki, tam stoczył chyba ze 2 walki, może 3, żaden z nich nagle nie zażywał swojego magicznego płynu. Czemu? A w jednym z odcinków, chyba w 6 miał, czy tam w 5, no nieważne, w każdym razie jednym z tych, bo to już mi się, wiesz, tak interesujące, że nie wszystkie detale pamiętam, że nie stosował tego w ogóle. Tych potworów, które tak naprawdę w poprzednich sezonach tłukł bardzo wiele, no nie, tutaj już nie chodzi o potwory, tutaj już jest w tym momencie polityka. Ogląda się już bardziej to jako grę o tron, wiesz, te zagrywki polityczne, ten z tym, a tamta z tego, a tutaj przeciwko, a w ogóle, a to jest wujek ciotki od strony Grażyny, a tam jest Jan. Po prostu masakra, naprawdę masakra. Można się pogubić, ja tak naprawdę w większości próbowałem wykminić, kto to jest, o co chodzi, skąd, gdzie, jak. Teraz o Porszbar, zrobimy tutaj, umarł król, niech żyje król. Tak samo jest tutaj. Nepotyzm i to grubo, naprawdę grubo. Wszystko namieszali, aby po prostu wziąć i zacząć kręcić kolejny serial na Wiejskiej. Może byłoby rzeczywiście jakoś tak, ale jeżeli chodzi o mnie... No nie mogę powiedzieć, rzeczywiście obejrzyj Wiedźmina, bo to jest dobre. Nie, tego serialu nie da się już w tym momencie polecić, to jest po prostu rzeczywiście dno dna. Ja nawet tutaj patrzę, mam otwarty IMDb i chciałem jakieś ciekawostki sprzedawać, ale nie ma nic, nie ma żadnych ciekawych informacji. Nie mogę tego polecić. Naprawdę nie mogę tego polecić. Sprawdźmy na Filmwebie, jaka jest moja ocena, bo tak daleko odeszli od oryginału. No w tym momencie już wiem, już widziałem memy, że był Liam Hemsworth ucharakteryzowany jako Wiedźmina i napis pod spodem: w tym sezonie już naprawdę, ale to naprawdę będziemy się trzymali oryginału. Cytując Piotra Bałtroszczyka, śmiem polimeryzować, że tak rzeczywiście będzie. Jeżeli chodzi o 4. sezon, obejrzę 1 odcinek. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest ciekawie, obejrzę dalej, a jeżeli się okaże, że po prostu stwierdzili, a co oni tam wiedzą, po prostu niech dalej kupują tą subskrypcję Netflixa, niech po prostu spadają na drzewo i nie interesują się, bo będzie źle, to odpuszczę. Także czy będzie recenzja 4. sezonu, to wszystko się okaże rzeczywiście po tym, co tam panowie Bagiński i Hemsworth, oczywiście w wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu pokażą. Jak to będzie wyglądało?
Chciałbym, żeby było dobrze, no ale czy z takim, słuchaj, Hemsworth, nie, wróć, Cavill jest wielkim fanem Sapkowskiego, jego twórczości, no i dlatego między innymi zawinął się z projektu, że no nie podobało mu się, jak potraktowali postać Geralta, nie podobało mu się, w którym kierunku to podąża, a tak naprawdę już od pierwszego sezonu o tym mówił, już cały czas tam truł, że dajcie spokój, nie w tym kierunku. No i rzeczywiście, czy Ciri, Yennefer i Jaskier nowy Geralt pociągną, bo nie, słuchaj, tu nie będzie tak, że stwierdzą, o proszę bardzo, Geralt sobie tam poszedł, nagle wstanie im, o proszę bardzo, jest nowy Wiedźmin, Skruchozaur. Nie, to cały czas będzie Geralt z Rivii, tylko że po prostu jest z angielskiego takie piękne słowo recasting, a po polsku można powiedzieć, że zmieniono odtwórcę. No niekoniecznie to się dobrze kończy. Zespoły z nowym wykonawcą, czy chociażby nie raz, nie dwa pokazali, no, 2,5, Dynastia i tak dalej, że no, zmiana bohatera niekoniecznie przynosi lepsze efekty, no wręcz przeciwnie, w większości przypadków to jest dno, koniec serialu, koniec zespołu i tak dalej. A więcej recenzji, no nie tylko Netflixowych, gdzieś tutaj się też pojawi Geralt, tutaj są tak, sprawdź, zobacz, obejrzyj, dużo, prawie wszystkie z nich są dużo lepsze niż Netflixowy Geralt.